Popełniłem taką kiełbasę w stylu chorizo i wędziłem na gorąco. Bardzo paprykowa kiełbasa, wyśmienita na gorąco i znakomita po kilkudniowym podsuszeniu. Zapraszam na film, gdzie opowiem wszystko krok po kroku. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj bardzo szybko i krótko będzie, bo to dopiero początek pracy, a jest godzina dokładnie za minutę 24, więc nie ma co czasu tracić. Idea. Kiełbasę chorizo znacie, prawda? Nawet takie 2 filmy na kanale nakręciłem. I wpadł mi taki pomysł, że kiełbasa chorizo na pewnym etapie swojej produkcji, bo generalnie jest to kiełbasa w stylu dojrzewającym, ale na pewnym etapie swojego dojrzewania, kiedy jeszcze jest świeża, bardzo często jest używana jako składnik dań gorących. Jest podsmażana, zapiekana i smakuje wtedy przednio, cudnie wręcz. Pomyślałem sobie, a co gdybym trochę złamał zasady i takie a la chorizo wykonał jako kiełbasę zrobioną na gorąco. No i od tego się pomysł zaczął, a jaki będzie efekt, zobaczymy, przekonamy się razem. Ja mam tutaj 6 kg mięsa i to jest tak 1,7 kg boczku, szynki jest 2,9 kg, reszta to jest łopatka. Ja to będę mielił na 3 grubościach. Najdrobniejsze oczko, czyli 4 mm, to okrawki różnego rodzaju i taki bardziej miękki tłuszczyk. Boczek w całości zmielę na 8, może część łopatki też, a najczystsze mięsko wykrojone z szynki, być może trochę z łopatki, zmielę na szarpaku. Powinno to być tak mniej więcej porówno. No tego za drobno mielonego nie może być za dużo, więc to mięsko nie powinno być zbyt brzydkie. O, tak to nazwijmy. No oczywiście trzeba je wcześniej oczyścić, bo jak tutaj widać różnego rodzaju błony ma, chociaż do kiełbasy czyścić? Po co? Przecież w kiełbasie nie widać, prawda? No i tym się różni przemysł od domowego, bo tam mogą sobie tak powiedzieć. Był taki jeden kiedyś, któremu się przypisuje słowa, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. No i może miał rację. Dlatego ja robię swoją własną kiełbasę, bo wiem, jak ją zrobiłem. Także zacznę od oczyszczenia, rozdzielenia, zmielę, przyprawię. O, przyprawię, tego nie powiedziałem jeszcze króciutko. 90 g soli na tą ilość, to jest tak około 15 g na kilogram, pół na pół, zwykła i peklująca, wy zrobicie jak chcecie. Mam tutaj 8 g mielonego pieprzu, tyleż samo mielonego czosnku, 6 g cukru i to nie po to, żeby posłodzić tą kiełbasę, bo nie do tego cukier służy w tego rodzaju kiełbasach. Ona będzie leżała 2 dni w lodówce, ten cukier ma pomóc jej lepiej się zabezpieczyć, nabrać dobrego smaku, ale nie słodyczy, bo to nie o to chodzi. To jest papu dla bakterii, które w mięsie rezydują. I mam jeszcze paprykę, bo chorizo musi mieć paprykę. No i tutaj powinno jej być od 100 do 120 g na tą ilość mięsa. Jak to sobie podzielicie? To jak chcecie. Generalnie powinna być przewaga papryki słodkiej wędzonej i jakaś tam 1/5 papryki ostrej, zwykłej lub wędzonej. Ja to zrobiłem raczej pół na pół, także u mnie będzie z mocnym charakterem, ale to niech każdy robi wedle własnego uznania. Łącznie powinno być około 100-120 g, po około 20 g na kilogram i przewaga powinna być papryki słodkiej. Ale jak to zmieszacie? Jak mi wyjdzie, to powiem. Wystarczy gadania, ja się muszę brać za robotę, bo późno, resztę opowiem wszystko w narracji. Biorę się za robotę. Zaczynam od oczyszczenia mięsa ze zbędnych błon, a potem kroję na mniejsze kawałki. Okrawki i miękki tłuszcz mielę na najdrobniejszym oczku, boczek i trochę łopatki na sitko 8 mm, a czyste mięso na szarpaku.
Dodaję po kolei wszystkie przyprawy, a potem dokładnie mieszam mięso. Ograniczam dopływ powietrza i wstawiam na 2 dni do lodówki. Po tym czasie wyjmuję je z lodówki i sprawdzam aromat. Jest świetnie. Dodaję szklankę lodowatej wody, ocieplam dłonie i masę mięsną porządnie wyrabiam, aż stanie się kleista. Potem napełniam nadziewarkę i wypełniam jelita wieprzowe, kaliber około 30 mm. W ten sposób rodzi się kiełbasa. Trafiło mi się bardzo długie jelito i cała nadziewarka 5 kg do niego weszła. Tyle uzyskałem. Teraz nakłuwam kiełbaski i wieszam na kiju do osadzenia i osuszenia. Najpierw pozostawiam w temperaturze pokojowej, a gdy przestanie kapać, to niosę do chłodnej spiżarni. Następnego dnia wynoszę kiełbasę na taras i teraz biorę się za przygotowanie wędzarni. Rozgrzewam ją i wieszam w niej kiełbasę. Będę ją teraz dosuszał i rozgrzewał w temperaturze 55 stopni. Uruchamiam termoobieg. Gdy już jest sucha, ustawiam czas na 2,5 godziny, temperatura taka sama. Uruchamiam generator dymu i wsypuję do niego zrębki, olchę z bukiem. Teraz tylko podpalić drewno i dym pojawia się natychmiast. Pozostaje tylko czekać. Pogoda dziś średnia, raz lepiej, raz gorzej, ale dobrze, że nie pada. Dwie i pół godziny później. Kolorek już jest dobry, czas na podpiekanie. Generator dymu już niepotrzebny. W jedną z kiełbas wbijam sondę termometru i ustawiam 90 stopni na wędzarni.
Programuję sondę kontrolną wędzarni na 67 stopni w kiełbasie. Wracam do swoich zajęć, ale obserwuję postęp na aplikacji. Został 1 stopień, więc czas iść do wędzarni, bo podpiekanie za chwilę się skończy. Tak to wygląda teraz. Wyjmuję termometr i kawałek kiełbasy trzeba spróbować na gorąco. Gorąca, pachnąca, wiatr trochę dmucha, nie wiem czy nie zakłóci mikrofonu, mimo że tego kotka założyłem, ale to zobaczymy. Najwyżej w narracji dogram. Wybitnie mocno paprykowa. Papryki ostrej, wędzonej tu nie żałowałem, więc oj, pazurek też jest bardzo fajny. Miam. Ale dobra kiełbaska. Bardzo mnie się ciekawi, jak będzie spakowała na zimno, bo na gorąco jest zarąbista. Miam. O, drapie. Drapie. Zostawiam na chwilę w wędzarni, niech trochę przestygnie, potem zniosę do chłodnej spiżarni. Pozwolę już wtedy na spokojnie ostygnąć i trochę podeschnąć i potem na sucho pokażę jeszcze raz, jak to wygląda. Naprawdę dobre i naprawdę wybitnie mocno paprykowe pod względem pikantności i smaku. Bardzo dobre. Po ostygnięciu kiełbasę wieszam w chłodnej spiżarni i pozwalam jej przez kilka dni podsychać. Przyszedł czas na ponowne spróbowanie. Czas zobaczyć, jak po tygodniu ta kiełbaska wygląda i smakuje. Tydzień w chłodni. Tak wygląda. Trochę się lekko błyszczy, ale to wyjęte z chłodni na ciepłe powietrze. Oczywiście kondensacja jakaś tutaj lekka nastąpiła, ale aromat naprawdę mocny, bardzo fajny. I wygląd, no wygląd przecież to bardzo fajnie wygląda. Głodny już się zrobiłem, ale jeszcze chwilkę. Tak to wygląda. Bardzo mocny aromat. To będzie dla mnie. Być może ja nie powinienem rozpoczynać swojego śniadania w taki sposób, bo jestem głodny i wszystko, co mam przed sobą, smakuje mi lepiej, ale świetnie mi to wyszło. Bardzo fajnie. Nie spodziewałem się niczego innego. Nie sądziłem, żeby obróbka termiczna na tego rodzaju kiełbasie spowodowała to, że ona jakoś diametralnie pogorszy swoją jakość. Nie. To nie jest kiełbasa dojrzewająca, ponieważ obrobiłem ją termicznie, ale wciąż jest to bardzo dobra, bardzo smaczna kiełbasa. Mocno paprykowa i tym razem paprykowość jest, bardzo mocno wyczuwalna, ale pikantność tutaj nie jest taka duża. Na ciepło była zdecydowanie bardziej wyczuwalna. To jest kiełbasa pikantna, ale tutaj paprykowość dominuje nad pikantnością, podczas gdy na gorąco zdecydowanie ta pikantność była bardziej mocno wybita. Można ją robić jako kiełbasę prosto z wędzarni na jakąś biesiadę grillową teraz.
bo z wędzarni można zrobić kilka kilogramów na raz, na grillu tak się nie da, a jest od razu gorąca kiełbaska podana, albo właśnie ją podsuszyć i serwować już tak na zimno, jak ja mam tutaj to w tej chwili. Czy tą kiełbaskę też można użyć jako składniki potraw? Oczywiście, bo ona smakowo wniesie to samo, a składniki potraw i tak termicznie były przetwarzane. Jeżeli się chorizo podsmażało, podpiekało, czy ładowało do środka jakiejś zapiekanki, to i tak termicznie było obrabiane. Różnica tylko ta, że to chorizo dojrzewające było najprawdopodobniej, nie porównuję tego bezpośrednio w tej chwili, ale pamiętam z poprzednich wykonań, że jednak ten okres dojrzewania wprowadza trochę więcej smaku. I warto jest zrobić tak, a potem ją użyć do potraw, ale i w ten sposób dużo łatwiejszy też się da i wiele się na smaku nie traci. W mojej opinii oczywiście. Bardzo dobra. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, czy taka wersja chorizo Wam odpowiada i ewentualnie wyraźcie swoją opinię. Na razie. Hej, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Chcesz więcej filmów o kiełbasach wędzonych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.